Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, agent specjalny. Witaj w moim kolejnym odcinku. Dziś goszczę u Marcina Krysińskiego. Witaj, Marcin. Cześć, Grzesiu. Kim jest Marcin? Myślę, że wielu Wam jest Marcin już znany, ale jeśli jesteś osobą, która Marcina widzisz pierwszy raz, to przedstawię Cię, Marcin. Jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi biznes. Właśnie przed chwilą sobie o tym rozmawialiśmy już prawie 30 lat. Jesteś właścicielem marki Kup Bilet. No i tak mógłbym powiedzieć chyba, że pionierem takiej kuchni roślinnej w Polsce, bo marka Michiderka to Twoje dziecko biznesowe. Tak. Marka Michiderka, powiedziałbym, jest czymś w rodzaju takiego przedsięwzięcia życia. Taka kulminacja tych 30 lat. No a może jestem jednym z pionierów, bo już byli przede mną na pewno tacy, którzy prowadzili już kuchnię roślinną. Ale widać, że ta Michiderka jakby pod Twoimi sterami się naprawdę fajnie rozwija. Ja powiem, w jakim jesteśmy momencie, kiedy my nagrywamy, bo myślę, że to też jest dosyć istotne. Jest marzec 2021, czyli jesteśmy rok jakby specyficzny, rok pandemiczny, w którym przyszło nam żyć, tworzyć również biznes, bo ja jako przedsiębiorca również ten biznes tworzę i wiem, co się przez ten rok podziało u mnie. Więc będziemy sobie, Marcin, dzisiaj o tym rozmawiać, o Twoich początkach, o tych problemach, o tym, jakie wyciągałeś wnioski i wyciągasz, no bo cały czas firma istnieje i działa i myślę, że szuka rozwiązań. Jesteśmy zresztą tutaj w siedzibie. Także Marcin, może zaczynając, wróćmy troszkę, przewińmy ten film trochę, te 30 lat, bo dowiedziałem się dzisiaj, że ta Twoja pierwsza firma powstała w którym roku? Pierwsza zarejestrowana działalność, o ile dobrze pamiętam, powstała 1 czerwca 1991 roku. Tak przynajmniej mam w tym wpisie, który się urzędowo tam otrzymuje. Natomiast ja już wcześniej miałem takie zacięcia przedsiębiorcze i można powiedzieć, że już wcześniej miałem jakąś firmę. Tyle, że nie była ona zarejestrowana. W tamtych czasach to troszeczkę do tego się podchodziło inaczej. To już się przedawniło, tak? To już się przedawniło. Można mówić. Mogę opowiedzieć. Nie pamiętam wszakże przychodów. Natomiast polegała ona na tym, że ja robiłem zdjęcia. W ogóle zawsze miałem jakieś takie ciągoty, żeby gdzieś próbować na własną rękę i żyć, i pracować. No i tak się ułożyło, że nie pamiętam już w jakim momencie, ale czy wujek miał, czy dziadek, czy ojciec aparat, taki fotograficzny na czarno-białe klisze, to po prostu taki długi film był, to się nawijało. Potem te odbitki dopiero można było zobaczyć po całym procesie wywoływania. No i ja to jakoś się w to wciągnąłem. W wakacje pracowałem, kupiłem sobie aparat. Ja pamiętam nazwę, nazywał się Zenit 12 XP. To była lustrzanka, to było już na tamte czasy coś niesamowicie wysokiej technologii. I robiłem w ten sposób, że fotografowałem na przykład kolegów ze szkoły w różnych sytuacjach, albo ktoś mi tam dał jakieś proste zlecenie, zrób zdjęcie tego czy tego. No robiłem te zdjęcia, później musiałem wywołać ten film, zrobić odbitki, wysuszyć, to wszystko robiłem, miałem taką ciemnię w piwnicy zrobioną, no i to wszystko sam obsługiwałem. No i później rozwinąłem się w kierunku tego, że zacząłem robić kartki pocztowe. To znaczy zrobiłem sobie zdjęcie jakiegoś obrazu, wtedy też należy pamiętać, było inne podejście do praw autorskich. Wtedy nie było takiego, nawet świadomości człowiek nie miał, że robiąc zdjęcie czyjejś pracy, dzisiaj bym tego oczywiście nie zrobił, ale w każdym razie robiłem takie zdjęcie i później to zdjęcie w postaci odbitek jako kartki pocztowe sprzedawałem. No i tu dostałem pierwszą lekcję. To była taka lekcja marketingu na ówczesne czasy, to w ogóle chyba niewyobrażalna sprawa, bo wyprodukowałem takich kartek chyba na święta wielkanocne i sprzedawaliśmy to, jak ludzie wychodzili z kościoła, tośmy to sprzedawali. Tam część dochodu było oczywiście przeznaczane na parafię czy na ministrantów. No ale któryś z księży sprowadził z Francji kolorowe takie kartki. Konkurencja się pojawiła. Konkurencja się pojawiła i on myślał w sumie, to będzie po prostu większy wybór. Dam te kolorowe, tutaj Marcin ma te czarno-białe i jakoś tam te droższe kolorowe będą, jakoś tam wszyscy będą zadowoleni. No i niestety ksiądz mi zrobił o tyle słaby marketing, że sprzedawały się kolorowe kartki, a czarno-białe się nie sprzedawały. No więc później załatwiłem z księdzem, żeby póki ja tego nie sprzedam, co mam, żeby on tych kolorowych nie wystawiał. No w koniec końców poszło to. No ale tak mówię, to była taka ciekawa pierwsza lekcja, że towar musi być atrakcyjny dla klienta, że to nie może być coś takiego przypadkowego. Oczywiście za głębokiej komuny, kiedy to właściwie był okres tych przemian, kiedy się skończyła ta komuna, zaczęło się niby ta wolna gospodarka, tam chyba wtedy ta ustawa Wilczka wyszła. Tak. No to oczywiście wtedy się wszyscy uczyli, jedni szybciej, drudzy wolniej.
No ale niemniej jednak to była taka pierwsza lekcja biznesu, jak coś robisz, staraj się, żeby to było atrakcyjne dla Twojego klienta, żeby to było coś lepszego niż oferują inni. No i potem, ponieważ no, tak się ułożyło, że potrzebowałem częściej te przychody generować niż tylko 2 razy do roku z okazji świąt, na kartkach pocztowych to nie był aż taki wielki biznes, że w ogóle nie była nawet działalność gospodarcza. No, zarejestrowałem tą działalność, już tą pierwszą oficjalną i polegała ona na tym, że chodziłem z drabiną, z wiadrem i z myjką i ze szmatami i myłem ludziom okna. Tam u nas na osiedlu, w blokach po prostu, oni polecali jeden drugiemu. No i te okna, powiedzmy, to trwało, nie wiem, rok, 2. W każdym razie no, wyspecjalizowałem się w tej usłudze, to w skład tego wchodziło nie tylko mycie samej szyby, ale ramy, żaluzje. Wtedy te żaluzje były takie modne, takie blaszane, bardzo można było się łatwo pociąć. To było dosyć męczące to było, jak wydawało się młody chłopak, wszystko da radę, ale jednak te ręce to nie było przyjemne. I co ciekawe, mimo że potem zarzuciłem bezpośrednio działalność tą usługową, to w czasie studiowałem na Politechnice Wrocławskiej i tak się składa, no wrocławianie będą wiedzieć, był taki dom, nazywał się Pedet, teraz to się nazywa Renoma. Ja tam umyłem okna w tym budynku dwukrotnie przez chyba 2 lata sam. Nie wiem ile tego jest, to ja chyba umyłem za całą moją rodzinę i kilka pokoleń do przodu okien, wszystko. Także mam dyspensę w domu na mycie okien. Przed świętami już. Tak, ja już mówię żonie, kochanie, ja już umyłem tyle okien w życiu. Że... No i później miałem taką przygodę, że wyjechałem na studia do Stanów, na stypendium. Tam znowu zobaczyłem, jak wygląda świat, to był 93 rok, więc też kolosalna różnica była między tamtym światem, a tym, co jest u nas. No i tutaj wróciliśmy, w 90, to był 92 pojechaliśmy, w 93 wróciliśmy. No i przez jakiś czas pracowałem w kasynie. Tak się to złożyło, że akurat w kasynie też poznałem swoją żonę. No ale praca w kasynie ma kilka wad. Jedną z nich jest to, że się pracuje w nocy. No i po tej pracy tak się poukładało, że trafiliśmy tutaj na Górny Śląsk i też przez jakiś czas pracowałem dla kogoś, rozwijałem taką hurtownię chemii gospodarczej, kosmetyków, próbowałem wprowadzać te amerykańskie, powiedzmy, doświadczenia. To przez jakiś czas działało, ja chyba byłem w ogóle pierwszym, przynajmniej w tym rejonie, kto wprowadził coś takiego jak ubezpieczenia kapitałowe, które firma fundowała pracownikom. Czyli to było coś, co zauważyłeś tam tak, w Stanach? Tak. Próbowałem takie doświadczenia, te obserwacje, tak żeby bardziej związać tego pracownika z firmą. No to myśmy tych najbardziej zaangażowanych pracowników, powiedzmy, nagrodzili wtedy w ten sposób, że kupiliśmy te polisy kapitałowe. Co ciekawe, one miały 2-letnią karencję na wykup. I z tego co wiem, bo ja już potem tam nie pracowałem, wszyscy, którzy te polisy dostali, jak skończyła się ta karencja, zamknęli je i wypłacili sobie pieniądze, więc to się tak okazało, że to nie do końca oni to przyjęli tak, jaka była tego intencja. No i po tamtej firmie to już założyłem własną spółkę, którą mam do dzisiaj, tylko wtedy była jeszcze pod inną nazwą i zaczęliśmy prowadzić takie usługi, powiedziałbym, konsultingowe. Wydawało mi się, że mam coś do powiedzenia, że tam, ponieważ miałem doświadczenie, bo w tej hurtowni tam pracowało 250 osób, ja tam miałem możliwość nauczenia się wielu rzeczy, których wówczas większość osób nie miała o nich pojęcia, no bo jakieś nowoczesne techniki zarządzania, no wiadomo jak to wygląda. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy można włączyć YouTube i sobie szkolenia online oglądać, to się wydaje wszystko prozaiczne, bo można od kogoś to po prostu usłyszeć, ale wtedy to jednak była wiedza w jakiś sposób unikalna. No więc pomyślałem sobie, jak założę sobie agencję konsultingową, to jakoś tam będzie szło. No i rzeczywiście miałem klientów, no ale to była taka działalność, która znowu uczy czegoś, ponieważ ile jesteś w stanie robić rzeczy, gdzie ty jesteś jednocześnie sprzedawcą, wykonawcą, jeszcze księgowość prowadziłem do tego pełną, czyli tam te wszystkie winien mam, musiałem to wszystko opanować i masz po prostu granicę możliwości takiego przerobu. Nie jesteś w stanie tego, tak jak to się teraz mówi, wyskalować. No i tak trafił się taki klient, który wtedy były spółki giełdowe, publikowały coś takiego jak raporty roczne w formie drukowanej.
Teraz to pewnie jest w PDF-ie wrzucane na stronę, to sobie ściągasz i sobie to oglądasz, ale wtedy to było w formie drukowanej. I właśnie trafiłem do klienta, który coś takiego chciał, powiedział: panie, weź mi pan to opracuj, wydrukuj i jeszcze przetłumacz, żeby to było w 2 językach dla akcjonariuszy. No i ponieważ opracowanie poszło dosyć szybko, ale trzeba było wydrukować. No to z kolei pojawiła się potrzeba znalezienia kogoś, kto to drukuje. No i tam też była cała historia, bo oczywiście jak człowiek nie ma doświadczenia i za coś się bierze, to prawdopodobnie pierwsze zlecenie mu nie wyjdzie. I tak nam też się zdarzyło, bo klient zażyczył sobie druk w określonych parametrach, a podwykonawca, którego myśmy wtedy znaleźli, no nas po prostu próbował oszukać, bo on też gdzieś tam to podzlecał. No to też było fajna przygoda, też oczywiście nauczka. Koniec końców doszliśmy do wniosku, nie, to musimy skrócić tą drogę podwykonawstwa, żeby to nie trwało tak długo i nie zajmowało tyle podmiotów po drodze, bo tracimy kontrolę znowu nad tą jakością. No i znaleźliśmy takiego, to już powiedzmy, nasz przyjaciel już nawet jest, przez lata dla nas drukował. Myśmy po prostu wykonywali tak zwany skład, przygotowywaliśmy, najpierw były jeszcze klisze się wyświecało, potem było, że się płyty świeciło, potem to już z komputera szło do tych maszyn. No i tak żeśmy działali przez jakiś czas, świadcząc różne takie właśnie usługi, że albo projekt robiliśmy i zapewnialiśmy druk, albo dostarczaliśmy gotowy produkt. I to się tak rozwijało. W pewnym momencie pojawiła się kwestia, że zauważyłem, że na rynku nie ma fajnych biletów. I to byłby taki przełom, kiedy z takiej działalności gospodarczej, kiedy człowiek sam wszystko w teczce nosi i wykonuje, przeszliśmy na taką, kiedy już trzeba było zwiększyć skalę. Ale właśnie wtedy, jak zauważyłem, że nie ma tych biletów, takich fajnych, takie zwykłe kartki, takie zrywki, jakieś takie, no, tak jak teraz zwykły paragon, no to pomyślałem sobie tak, no przecież impreza sportowa, czy impreza w ogóle, przychodzą ludzie, to jest działalność reklamowa i zaczęliśmy kombinować, jak to wykorzystać. Zaczęliśmy produkować bilety wysokiej jakości. To było w takich 2 wariantach. Jeden bilet to był taki w formie teczki. My to nazywamy bilet albo super premium, albo zastrzegłem sobie nazwę hands free, że chowasz do kieszeni i masz ręce wolne. No ale to było za drogie i żeby to się opłacało, ten organizator musiałby wykonać dodatkowy wysiłek. Bo te bilety polegały na tym, że była teczka i w tej teczce były wkładki reklamowe. No ale żeby pozyskać tych reklamodawców, no to jest jakiś wysiłek, ten organizator musi kogoś zatrudnić, potem te bilety były ciężkie. Koniec końców się okazało, że pomysł może fajny, ale niestety nie sprzedał się. Zmodyfikowaliśmy to, że po prostu były troszkę te bilety w postaci powiedzmy 1/3 A4, wydrukowana na fajnym papierze, wzbogacona o różne wykończenia. Oczywiście to było wszystko personalizowane, to też była pewna sztuka, którą opanowaliśmy, tej personalizacji. No i rozwijając to, ja jeździłem po całej Polsce, odwiedzałem kluby, związki sportowe, organizatorów koncertów itd. I w pewnym momencie trafił się taki klient, którego mógł określić jako taki kolejny kamień milowy. Otóż była taka firma, która specjalizowała się w usługach SMS, bo wtedy do promocyjnej działalności w oparciu o SMS-y była osobna firma. I ta firma zleciła nam wykonanie, ja już nie pamiętam ilu milionów takich kuponików, powiedzmy wielkości kalendarzyka takiego kieszonkowego, na którym to kuponiku musiał być na każdym inny kod. I to trzeba było, jak to się mówi, spersonalizować. I to była taka praca, którą myśmy wykonali 40 dni, dzień w dzień, drukowania na takich drukarkach, które wtedy były dostępne, od 12 do 16 godzin dziennie. Tam był cały system, jak to drukować, jak to wykonać. I później te wydrukowane zawoziliśmy do drukarni w Tychach. I na tym zleceniu zarobiliśmy pierwsze takie pieniądze, za które mogłem sobie kupić taką lepszą maszynę. Akurat to była gilotyna, co umożliwiło mi dosyć istotne ograniczenie kosztów, bo wcześniej korzystałem znowu musiałem gdzieś podjechać z tym, żeby pociąć to na kawałki, bo to się robi z arkusza coraz mniej. Najpierw się jest większy arkusz, potem się tnie na mniejsze arkusze, potem się tnie na jeszcze mniejsze, a czasami tych cięć jest kilka. Żeby ten produkt ostatecznego kształtu nabrał, to na przykład 3-4 cięcia. To trzeba robić wycieczki. Ale zainwestowałeś, nie przejadłeś. Zainwestowałem i w ten sposób zwiększyliśmy swoje moce produkcyjne. I dalej robiliśmy te bilety, ale już zaczęliśmy rozwijać naszą działalność o również rzeczy dodatkowe, typu programy, plakaty, takie druki, które są potrzebne organizatorom imprez.
Doszło do takiego poziomu to już, że wartość usług, które zlecaliśmy, była na przykład dwukrotnie wyższa niż teoretyczna wartość raty leasingowej za taką maszynę do druku offsetowego. No to wiadomo, kalkuluje się, mówi się, dobra, jak to potrwa jeszcze 2-3 miesiące, to znaczy, że warto pójść znowu krok dalej zrobić. No i żeśmy sobie zainwestowali w drukarnię. I to jest ten budynek, w którym teraz się znajdujemy. To był budynek, który za wszystkie zaoszczędzone pieniądze z poprzednich lat działalności kupiliśmy ten budynek, wyremontowaliśmy, zakontraktowaliśmy maszynę, wstawiliśmy maszynę. Wszyscy ci klienci oczywiście mówili, róbcie drukarnię, będziemy u Was drukować, będzie się kurzyło, tak będziemy drukować. Ale powiedz taką skalę, jacy to byli klienci? Kto u Ciebie drukował? Jacy najwięksi klienci? Powiedzmy, że wówczas to była większość klubów ówcześnie nazywanych pierwszą ligą piłki nożnej, pierwszą ligą siatkówki, pierwszą ligą koszykówki, żużla. Wyspecjalizowaliśmy się w sporcie. Czyli praktycznie wszyscy klienci, którzy nas oglądają, którzy chodzili kiedykolwiek na mecz, jakikolwiek, jest szansa, że być może mają trafili, nawet u siebie w domu gdzieś Twój bilet. Jest szansa. Nie mieliśmy nigdy oczywiście 100% rynku, ale ci, którzy jakby mogli sobie pozwolić na nasze usługi, to jeszcze w połowie, powiedzmy, pierwszej dekady XXI wieku, czyli między latami 2001-2007, to oni korzystali z naszych usług. Bilety były praktycznie nie do podrobienia, wysokiej jakości, byli klienci zainteresowani również dodatkową reklamą i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu doszło do momentu, kiedy już dalej, już trzeba było drukować inne rzeczy, bo bilety wzięli, no to jeszcze plakaty były, te programy, czy jakieś zaproszenia, czy ulotki i tak dalej. I ta skala tego druku była coraz większa. I to spowodowało właśnie to, że decyzja o otwarciu własnej drukarni wydawała się racjonalna. No i te wszystkie pieniądze wsadziliśmy w ten budynek, w tą maszynę. No i w 2007 roku Polska dostała organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Tak. No i to spowodowało, że różnymi meandrami, że tak powiem, realiów, rynek się troszeczkę dla nas załamał, bo większość sportu ówcześnie w jakiś sposób żyła z publicznych pieniędzy. I w momencie, kiedy nasz rząd czy nasze państwo zaczęło finansować te zmiany, te inwestycje infrastrukturalne w to, żeby te stadiony wybudować, to przygotować wszystko pod to euro, trochę tych pieniędzy zabrakło dla tych sportowych organizacji. Jak one nie miały pieniędzy, to miały u nas. My tutaj drukarnia gotowa, niestety trochę nas to trafiło, ale żeby było jeszcze ciekawiej, równolegle w związku z tym, że weszliśmy do Unii Europejskiej, była taka polityka dotacyjna, że firmom prywatnym dawano po prostu dotacje. Można było uzyskać dotacje, nie pamiętam dokładnie zasad oczywiście, ale na przykład można było dostać 1 250 000 dotacji na maszynę offsetową. To oznaczało podwojenie mocy produkcyjnej za niekoniecznie swoje pieniądze, ale rynek od tego nie rósł. W związku z tym ten drukarz, który wziął sobie dotację i pozyskał większą maszynę o większych możliwościach produkcyjnych, on zaczynał zabierać z rynku wszystko, co się dało, żeby wypełnić te wymogi, jakie tam są w tych papierach dotacyjnych, żeby zrobić ten obrót. I to powodowało obniżenie ceny. No i oczywiście to uderzało w tych, co na rynek dopiero wchodzili, bo tamci klienci raczej trzymali się swoich. No i tu to był taki nieprzyjemny moment. To było, powiedzmy, najgorszy rok, to chyba był przełom 2010-2011, to chyba był najgorszy rok w historii mojej działalności, bo tam już miałem taki dzień, kiedy się zastanawiałem, właściwie nie mam już na koncie, nie mam za bardzo skąd pieniędzy wziąć, a tu trzeba regulować na przykład ratę leasingową za maszynę w wysokości 30 000 złotych miesięcznie. No ale udało się to tak załatwić, że uzyskałem finansowanie, notabene na 15 lat i 10 lat już spłacania do zeszłego roku minęło i miałem 2/3 tego kredytu spłacone. Teraz mamy tak jakby déjà vu, wracamy do punktu wyjścia w jakimś stopniu. No ale tak to się toczyło, że tą drukarnię ostatecznie sprzedałem, tą maszynę, udało mi się zamknąć zyskiem, zajęło to 7 lat, ale niemniej jednak koniec końców jestem z tego zadowolony. Pieniądze zarobione na drukarni
wsadziłem w kuchnię centralną do pomysłu pod tytułem Michiderka Kuchnia Roślinna, którą równolegle rozwijaliśmy za pieniądze zarabiane na działalności ticketingowej, bo tutaj jeszcze warto wspomnieć, że w międzyczasie jeszcze stworzyliśmy system do sprzedaży biletów online, Kup-Bilet, i ten system przez ostatnie 15, myślę, lat głównym źródłem takim finansowania różnych działalności dodatkowych, rozwoju, właśnie spłacania wcześniejszych zobowiązań i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że wchodzi konkurencja zachodnia, tam weszły firmy z takim kapitałem, że to w ogóle nie ma szans z nimi startować. I co ważne, one bardzo, walcząc o klienta, brały na siebie ryzyka, których ja nie byłem w stanie zaakceptować. W ticketingu to ryzyko polega na tym, że jeżeli ja sprzedaję bilety na imprezę organizowaną na przykład przez Ciebie, to ja, otrzymując pieniądze od konsumenta, od klienta na te bilety, ja mu muszę zapewnić, że Ty tą imprezę zorganizujesz. Jeżeli Ty jej nie zorganizujesz, to ja muszę mu oddać pieniądze. No ale większość klientów życzy sobie wpłatę u targów mniej więcej raz na miesiąc, mimo że do imprezy zostało jeszcze pół roku. To jeszcze wynika z przepisów podatkowych, ale to już bym w to nie chciał wchodzić, bo to trochę skomplikuje całą naszą rozmowę. No niemniej jednak to ryzyko było dla nas nie do zaakceptowania, no bo ja Ci przelewam pieniądze na poczet imprezy, Ty jej nie organizujesz, a ja muszę te pieniądze zwrócić. Tak. Prowizje w tym biznesie to są punkty procentowe, ja po prostu nigdy bym nie odrobił tego, gdyby impreza, na przykład której budżet biletowy jest, nie wiem, 5 milionów, jakby się nie odbyła. No to ja bym z tego, przyjmę, że 5% jest ta prowizja, no to ja mając z tego 250 000, ile bym musiał lat pracować, żeby to odrobić. No albo bym musiał zgłosić upadłość, no nie po to się firmę rozwija, żeby zgłaszać jej upadłość, tylko żeby ją rozwijać. No i w związku z tym, że te firmy, właśnie te ogromne, gigantyczne firmy z zachodu do nas tutaj wchodziły, doszliśmy do wniosku z rodziną, że trzeba pomyśleć kolejny raz o dywersyfikacji, o jakiejś zmianie tego, co robimy. A że wcześniej, mniej więcej 8 lat temu, przeszliśmy, powiedzmy, na kuchnię roślinną, to pomyślałem w ten sposób. Nie ma wtedy, 5 lat temu już to było, nie ma jakoś specjalnie knajp takich, które by oferowały taką kuchnię roślinną, takie dania, jak my byśmy chcieli jeść. Tam była jakaś koło nas, ale oni raczej tłusto gotowali i to było raczej wegetariańskie z opcjami wegańskimi. Tamśmy przytyli ileś kilogramów na tym. Otwórzmy sobie swoją knajpę. Wiesz co, zacząłeś mówić o tym jedzeniu, to mi tu zaczęły pączki pachnieć, tak w ogóle pączki wasze. Jeszcze do tego pewnie wrócimy później, ale tak po prostu mi zapachniało. Zacząłeś o jedzeniu mówić, to jedzenie tak. Od razu się włączyły, więc jeszcze pytanie, bo może zanim zaczniesz o tej Michiderce i o tym faktycznie rozwijaniu tego biznesu, o którym dzisiaj będziemy chyba najwięcej rozmawiać, to skąd się pojawił, ja bym powiedział, że szalony pomysł, bo wprowadzenia w czasach, gdzie jeszcze świętością w wielu domach jest to rozbijanie kotletów w każdą niedzielę. Ten dźwięk niedzielny. Tak, dźwięk niedzielny. Ja go słyszę, po prostu sąsiedzi wiem, co jedzą. Myślę, że wielu naszych widzów to pamięta, że gdzieś za ścianą co będzie kotlet. I wiemy, że w wielu polskich domach niedziela bez rosołu na mięsie i schabowy czy coś innego, to Wy wprowadzacie w takim kraju kuchnię roślinną. I to nie wegetariańską, tylko wegańską, tak? Można by powiedzieć, taką naprawdę już na maksa. Więc co było w Waszych głowach? Bo wiem, że to nie był 100% Twój pomysł, tylko Twoja córka na początku chyba Was zainspirowała. Opowiedz trochę o tym. Skąd ten pomysł w Polsce? Trzeba by się wrócić kawałek do tego, dlaczego w ogóle zainteresowałem się kuchnią roślinną. Tak jak powiedziałem wcześniej, to było około 8-9 lat temu. To było mniej więcej w czasie, kiedy nasza córka po skończeniu liceum, gdzie zdawała maturę międzynarodową, tak jakby w naturalny sposób zdecydowała, że ona by chciała studiować za granicą. I tam w ramach jakichś programów wyboru wybrała w Mediolanie Uniwersytet Bocconi. No ale to tak trochę się pokrywało też z tymi naszymi problemami wynikającymi z tego Euro 2012. W związku z tym no nie mieliśmy... Znaczy, to zawsze u nas w rodzinie tak było, że nie ma czegoś takiego jak nieograniczone finanse, tylko każdy miał jakiś albo kieszonkowy, albo jakiś limit. No i myśmy tam ustalili z nią limit wydatków i ani centa więcej. Więc ona zaczęła się interesować, jak inaczej
się odżywiać, żeby zaoszczędzić trochę tych pieniędzy. Tam pracowała gdzieś, ale wiadomo, no zawsze lepiej odłożyć niż wydawać wszystko do końca. No i tak od słowa do słowa gdzieś tam trafiła, że we Włoszech jest dużo większy wachlarz warzyw dostępnych, że nie trzeba jeść tego mięsa, zaczęła się tym głębiej interesować. No i pewnie się do nas pisze, mówi, wiecie co, ale mięso jest niezdrowe. Czyli weszła głębiej, zaczęła się interesować tak. I przekazała nam tą wiedzę. My oczywiście też jesteśmy z rodziny, która kotlety, rolady, tak. To standardowa sprawa. Naturalne, dokładnie. Ale wtedy zaczęliśmy się interesować, po prostu jeżeli my jesteśmy tacy, że jeżeli ktoś do nas mówi coś, co brzmi jak argument, jak coś sensownego, to dobrze jest to zgłębić. Zaczęliśmy się tym interesować mocniej i ona pewno nam przysłała link do filmu, który jest taką, powiedzmy, bazą do takich decyzji. Ten film się nazywa Forks Over Knives, po polsku Widelce ponad noże. Tak. To można znaleźć na YouTubie chyba, albo oni chyba nawet sprzedają jakiś dostęp. Nie wiem, czy to jest na Netflixie, bo ostatnio komuś powiedziałem, że jest na Netflixie, ale chyba już nie jest. I tam jest po prostu przedstawione na podstawie szerokich badań, jak negatywny wpływ na nasze organizmy ma po prostu białko odzwierzęce. Ja nie chcę wnikać w naukowe aspekty tego, tylko po prostu z mojego punktu widzenia. Myśmy doszli do wniosku z żoną po obejrzeniu tego filmu. Trudno. Tu są argumenty za tym, żeby zmienić dietę. Zjedliśmy to, co mieliśmy z tych starych, powiedzmy, zapasów, tam zajęło to tydzień czy dwa i zaczęliśmy po prostu sukcesywnie odżywiać się inaczej. I koniec z roladkami. Koniec z roladkami, koniec z różnymi innymi. A to powiedz, do dzisiaj nie zjadłeś mięsa od tego czasu? Znaczy, to świadomie pewnie nie. No. Czy masz takie dni, że zrobisz sobie przerwę? Nie. Teraz już nie robisz sobie. To jest decyzja, nie że nigdy, tylko po prostu teraz wyznaję taką, powiedzmy, filozofię, czy taką postawę, że po prostu nie jem niczego, co pochodzi od zwierzęcia. Wiadomo, że jak się przydarzy, bo zasada jest taka, jak nie wiesz, to się nie liczy. Nie ma co robić z tego sensacji. Ale jakoś nie przemawia do mnie, że to jest jakaś korzyść, skoro ja to robię tyle lat i czuję się naprawdę fantastycznie. Schudłem 20 kg, cholesterol mi spadł z 200, powiedzmy 50 do 130. Nie mam jakiegoś powodu, dla którego miałem do tego mięsa wracać, szczególnie, że właśnie interesując się tym tematem, da się zauważyć negatywny wpływ całego tego przemysłu po prostu na środowisko, na świat, na ludzi, na zdrowie. A poza tym no, każdy może zobaczyć, jak wygląda dzisiaj hodowla. W takich warunkach, ja rozumiem, tam kiedyś... To nie jest krowa, która stoi na... sobie chodzi po łące i tam... trawę, tylko nie? to jest fabryka, to jest... Poza tym, no, po co ja mam mieć kogoś, kto miał rodziców? To jest takie, no... Przemawia to do mnie, nie mam jakiegoś... Nie ciągnie mnie. No i to można tak żyć, można tak jeść i człowiek naprawdę w pewnym momencie się nauczy i nie będzie mu tego brakowało. To zajmuje jakiś czas, no bo w naszym przypadku pierwsze 2 tygodnie to było naprawdę straszne. Nie? To było cały czas mówić, po co my to robimy i tak dalej. Ale po 2 tygodniach mniej więcej zaczęły się pojawiać pozytywne efekty. Smak się wyostrza, zaczynasz tak jakby czuć inne smaki, zaczynasz też czuć się lepiej, bo wewnętrznie organizm nie jest tak zmęczony tym, że zjadłeś. No i skoro to nam się podobało, zaczęliśmy przekonywać innych, może nie na zasadzie, że musisz, tylko oni się ciekawili, bo przychodziliśmy do firmy i na przykład wtedy jak ktoś na przykład tam zamawiał pizzę na wynos, no to było jaką ty pizzę, ty taką, ty taką, ty taką, a ty Marcin, no ja bez sera, a czemu? No bo ja nie jem mięsa ani nabiału, jestem weganinem. No i tak najpierw na nas patrzyli krzywo, a teraz połowa firmy jakby nawet jeśli nie jest na diecie wegańskiej czy roślinnej, to sama chętnie korzysta. Zresztą jak dajemy ofertę współpracy z nami, to tam jest zapis, że jest możliwość testowania naszych roślinnych dań, zanim wejdą do lokali czy do produkcji. I to też przyciąga ciekawych ludzi, bo ostatnio właśnie taką koleżankę w ten sposób przyciągnęliśmy, która też jest wegetarianką i dla niej to było też atrakcyjne, że pracuje w miejscu, które robi coś fajnego. I to jest taka nasza, po tych wszystkich rozważaniach, po tym wszystkim oglądaniu tego filmu, po szukaniu informacji, po własnych doświadczeniach, to jest też taka frajda, że można tak jeść i dobrze się z tym czuć. Ale to od razu mi się tutaj takie pytanie pojawiło w głowie, jak mówisz o tym, że kogoś przyciągnąłeś, kogoś zainspirowałeś, ktoś się z tym dobrze czuje i Ty dobrze się czujesz tworząc taką firmę, że ta firma związana oczywiście z Michiderką, z tym jedzeniem roślinnym,
że ty robisz coś więcej niż zarabianie pieniędzy. Czujesz się takim właśnie kimś, kto no nie zbawia świat, bo to chyba za duże słowa, ale na pewno inspiruje innych ludzi do tego, żeby ten świat bardziej szanowali. Jest coś w tym. Jest coś w tym, że jeżeli jeszcze powiedzmy przed pandemią lokale normalnie funkcjonowały, to właściwie nie było tygodnia, żeby ktoś nie podszedł do obsługi i powiedział coś takiego: proszę panią, proszę pana, ja tu 4., 5. raz jestem i dopiero się zorientowałem, że to jest bez mięsa. I to jest ta satysfakcja, że rzeczywiście na tym, przyznam szczerze, ja jeszcze nie zarobiłem żadnych pieniędzy. Na razie wpakowaliśmy w to wcześniej zarobione pieniądze, potem pandemia nam przycięła skrzydła. Trzeba powiedzieć, że ostatnie 5 miesięcy przed pandemią już dodatni cashflow był, już żeśmy mieli plany rozwojowe, natomiast no, nie udało się doprowadzić do sytuacji, kiedy na tym zarabiamy. Niemniej jednak, tak masz rację, jest to takie poczucie, że robimy coś, ja to nazywam, staramy się zmieniać świat. Nie jesteśmy idealni, no bo wiadomo jak jest, że człowiek pojedynczy to może wokół siebie coś robić. Trudno jest sobie wyobrazić, że jednostka ma taki wpływ, no chyba że polityk, jakiś król, ale taki normalny człowiek. No, koło siebie trzeba, wokół siebie. Ja sortuję śmieci, staram się, że tak powiem, jak najmniej zużywać środowisko. No nie da się, na przykład my w Michiderce nie jesteśmy w stanie do zera tego wyeliminować, choćbyśmy chcieli. Bo na przykład są problemy sanitarno-epidemiologiczne i przede wszystkim jest problem ekonomiczny. Jak ja bym nie dostosował się do tego, co trzeba, żeby przetrwać, to musiałbym tę firmę zamknąć. Dlatego na przykład korzystamy z opakowań plastikowych w tym naszym w Michiderce w drodze. W lokalach są biodegradowalne, ale znowu jak się o tym poczyta więcej, głębiej, to wydaje się, że to nie jest takie rozwiązanie zero-jedynkowe, że lepiej jest sortować na przykład, wkładać to jeden, drugi typ pudełeczko do żółtego worka i do sortowni, niż stosować na przykład rozwiązania, które żeby do nas przyjechały, one pokonują pół świata. No i okej, ono może jest biodegradowalne, no ale przyjechało tam z Azji. No i teraz pytanie, czy to aż tak ważne jest, co kto nam sprzedaje, czy ważniejsze jest to, co my robimy z tym? Czy my wyrzucamy śmieci tako na ulicę, czy wyrzucamy do kubła? Czy sortujemy, to od nas zależy. A taki jest tak na marginesie taka ciekawa tendencja, że ludzie lubią zwalić na kogoś. Tak. Że mówi, on jest tam, nie wiem, on te jajka ma te 3, 2, ale to jest jego wina. Ale ja je kupię, ale to jest jego wina. Nie. Jak nie kupisz, to on, ten, który to produkuje, nie będzie miał klienta i on nie zmieni to. On to zmieni na te 2, potem będą te ściółkowe, potem będą te na wolne wybiegu i tak samo z plastikiem. Kupujesz, bo to jest wygodniejsze, to jest łatwiejsze w przewożeniu, bo jest na przykład lżejsze. Co ciekawe, też rozmawiałem kiedyś z kimś, kto ma firmę, która odzyskuje surowce i mówi, bardzo często jest tak, że jesteśmy zaskoczeni tym, że nam się na przykład wydaje, że szkło jest takie super ekologiczne, a on mi, to jest mniej więcej cytat z tego, co powiedział, a on mówi, dużo lepsze jest aluminium, ponieważ ma niższą temperaturę topnienia. Czyli przy przetwórstwie trzeba zużyć mniejszą ilość energii, żeby to przetworzyć. Powiedzmy, że mu wierzę. Więc często jest tak, że trzeba po prostu to wszystko zgłębić, ale na końcu to od nas zależy. I jeżeli my będziemy tak się zachowywać, że koło siebie, bo do tego jakby zmierzam, że koło siebie pilnujemy to, co się da, 100% nie zrobimy, ale zróbmy 10%. Tak. Już jest ale zaczynamy od siebie. Jest taka, kiedyś pamiętam, czytałem, jest taka, to się nazywa chyba filozofia własnego trawnika, że ludzie wyrzucali i mówią, ale to jest tylko jeden papierek. Tak. To jest tylko jeden papierek, ale jeśli właśnie ty podniesiesz i zwrócisz uwagę drugiej osobie, no to 1000 papierków już na jednym trawniku sprawi, że będzie tam po prostu brudno. I oczywiście ten papierek to jest tylko przykład. Mówisz o jedzeniu, tak? Że właśnie ty dajesz swoim przykładem, że ciebie czy was jako rodziców zainspirowała córka, która znowu zobaczyła to gdzieś we Włoszech, czyli tam był ktoś, kto ją zainspirował, ona przywiozła to do Polski i dzisiaj Michiderka, no w tym momencie może nie, ale generalnie rozwijała się jeszcze te pół roku temu bardzo fajnie i myślę, że do tego wrócicie, myślę, że do tego wrócimy i że ten trend jakby pójdzie i w Polsce to będzie modne, tak jak te schabowe, które dzisiaj są modne i wielu ludzi się nie zastanawia i po prostu je z przyzwyczajenia, bo mama robiła, bo babcia robiła, to ja też muszę swoim dzieciom robić. Nieważne co tam jest, ważne, że tanie. Także to myślę, że też jest, ja mówię z własnego trochę doświadczenia krótkiego, bo ja od miesiąca staram się nie jeść mięsa. Mówię się staram, bo z 95% dni mi się udało. Jeszcze zrobiłem sobie tam jakieś 1 czy 2 dni takie przerwy, ale nie widzę takiej potrzeby, że jak zjadłem
zjadłem pizzę wegańską i zjadłem pizzę z jakimś kurczakiem, to jedna i druga mi smakowała tak samo, więc uważam, że śmiało mogę dalej kontynuować. Dlatego Cię tak dopytuję, bo jest to ważne. Dobra, to przejdźmy może do tych trudniejszych tematów, które dotknęły każdego, ale Was również, czyli ten marzec poprzedniego roku, gdzie Wy działacie. Jak to wyglądało liczbowo, czyli marzec tamtego roku? Jak w ogóle reagowaliście? Jak ta informacja wpłynęła na Ciebie jako osobę? Jak z pracownikami? No tak ogólnie powiedz mi, jakie były pierwsze decyzje związane z firmą? Ten temat właściwie zaczyna się na koniec lutego mniej więcej, dlatego że wtedy już media zaczęły bardzo pompować temat pandemii i ludzie powoli zaczynali wpadać w panikę. W związku z tym, jak już był ten lockdown oficjalny wprowadzony, to była kulminacja pewnego rodzaju tych panicznych zdarzeń, panicznych postaw. Do nas coraz mniej ludzi zaczęło przychodzić. Obsługa nie chciała na przykład przychodzić do pracy. Mieliśmy nawet taki przypadek, że jedna z pań stwierdziła, że jej ojciec z domu nie wypuści, bo przecież ona tam zarazi się i to będzie tragiczne w skutkach. Więc ten pierwszy moment, on nie był spodziewany, bo to nastąpiło tak jakby z dnia na dzień. Myśmy się w piątek zatowarowali na weekend, a to mniej więcej właśnie czy w czwartek, czy w piątek było ogłoszone. Samo ogłoszenie, samo zatrzymanie tego stresu, tej paniki, to był dobry ruch. No bo skoro nie wiemy, co się dzieje, to zatrzymajmy się. Tylko problem polega na tym, że po pierwsze można to było przygotować, bo to już podobno od listopada były sygnały, że coś takiego, taki wirus się gdzieś pojawił. Można było państwo całe przygotować w taki sposób, że ten ruch byłby spodziewany i nie wygenerowałby, tak jak w naszym przypadku, ja myślę, że ponad 20 000 wyrzuciliśmy w po prostu niesprzedanych surowcach i nie udało nam się wszystkiego rozdać po szpitalach, bo wtedy tego próbowaliśmy, a wszyscy rozdawali po szpitalach, no i te szpitale już miały za dużo. Tak, miały po prostu też za dużo tego, więc myślę, że to od razu nas kosztowało na dzień dobry. Później ta niepewność jest jeszcze bardziej destruktywna niż ta dziura finansowa. Przez 1,5 miesiąca czekania na to, czy otworzymy lokale i na jakich zasadach, gdzie to, tak jak mówię, to wszystko można było wcześniej ustawowo przygotować. To też było dosyć stresujące, no ale myśmy tak jakby 2 tygodnie po tym lockdownie, po wprowadzeniu tego lockdownu, uruchomili Michiderkę w drodze. Czyli bardzo szybko. No uznaliśmy na co czekać. No możemy, ja akurat staram się zawsze iść do przodu, w sensie podchodzę, no mam sytuację, no mogę położyć się i leżeć, a mogę działać. Staram się zawsze wybierać fazę działania, chociaż jak każdy człowiek mam granice i przez ten rok nieraz już miałem powyżej. I wtedy w tym marcu powiedzieliśmy, dobra, robimy, klient nie może do nas przyjść, my idziemy do klienta. I tu pierwsza reakcja klientów była fantastyczna, ponieważ to też pokazało, że jednak ta nasza marka ma jakąś wartość. Że to nie jest tylko, że sobie robimy hobbystycznie lokale, bo dosłownie podaliśmy info, że robimy to, na drugi dzień mieliśmy już tyle zamówień, a przecież dopiero się uczyliśmy, bo to jest zupełnie inna, coś nowego, tak. To jest kompletnie inne podejście. I już mieliśmy na tyle zamówień, że pierwsza reakcja była taka, ale my chyba tego nie obrobimy. Na szczęście udało się to opanować. No i tak do połowy maja to się tak jakoś rozwijało. Mieliśmy w międzyczasie Wielkanoc, zrobiliśmy ofertę wielkanocną. Od samego początku staraliśmy się rozwozić to autami elektrycznymi, bo już miałem jedno. Tak się ułożyło, że po kalkulacji zakontraktowaliśmy kolejne, mimo trudności w ogóle ogólnych finansowych, to jednak no to jest w leasingu, w związku z tym spłacamy ten leasing tym, że nie ponosimy żadnych kosztów, no bo mamy panele akurat też już wcześniej zrobione, także pod tym względem to było dosyć szybkie, takie, że te samochody tam możemy elektryczne uruchomić. I do połowy maja nam się to mniej więcej fajnie rozwijało. I w połowie maja znowu zupełnie nieprzygotowaną decyzją, zupełnie nieprzygotowanymi zasadami nasze państwo częściowo odmroziło gastronomię. No to 19 to wszystko stanęło, no bo ludzie poszli do tych świeżo otwartych restauracji. No i znowu powstało takie pytanie, no to co będziemy robić, skoro ten catering siadł praktycznie natychmiast. No ja mówię, czekajcie, no zaczęliśmy, kontynuujmy. To jest coś nowego, coś, czego nie planowaliśmy może wcześniej, bo wcześniej chcieliśmy otwierać lokale. Mieliśmy w zasadzie dogadane kolejne 20 lokali
czyli na koniec zeszłego roku, gdyby plany wyszły, byłoby 30 lokali, mieliśmy już umowy na kilka, mieliśmy zabudżetowane 4 z tych własnych środków. No ale skoro pojawiła się taka sytuacja z tym cateringiem i zaczęliśmy to robić, no to dobra, próbujemy dalej. No i w tym czerwcu to była taka, powiedziałbym, tragedia, jeśli chodzi o wynik sprzedażowy, bo to było po prostu mega słabo. No ale mimo, że ten lockdown leciutko był zluzowany w wakacje i później do 24 października, to było w miarę, tam luzowali te strefy, pozwalali troszkę zsunąć bardziej stoliki, okej. Jakoś tam te lokale zaczynały powolutku z tej podwody się wynurzać. No ale równolegle ten catering też się nam zaczynał rozwijać. No i okazało się, że warto było się tego cateringu trzymać, mimo że w pewnym momencie mogło się wydawać, zostawmy to, lokale już mają połowę sprzedaży sprzed pandemii, to za chwilę wróci do normy. To 24 października okazało się, że warto było ten catering trzymać i rozwijać. Bo w tej chwili jest tak, że catering robi, myślę, że 40% całego obrotu, ale tu jest bardzo ważna rzecz, budynek jest nasz, nie płacimy takiego czynszu, nie musimy wynajmować. Paradoks polega na tym, że to catering się bardziej ekonomicznie opłaca niż lokale. No bo tam masz wszędzie czynsze za lokale. Tak, i teraz rozliczamy jakby osobno, w sensie lokale muszą się utrzymać same, catering utrzymuje powiedzmy kuchnię centralną, tak zwany head office, natomiast catering raczej nie jest w stanie utrzymać lokali, więc musimy się dogadać z wynajmującymi, no i tam, gdzie się nie dogadaliśmy, i to też jest taka przykra, bo nie zdarzyło mi się to wcześniej, że musiałem po prostu zlikwidować niektóre lokale. Przez brak chęci obniżenia dogadania się? To jest troszkę, tak, to jest złożone, bo chęć była, tylko wartość obniżenia nic nie dawała. A tak się ułożyło, że nasz wynajmujący właśnie we Wrocławiu, skądinąd elastyczny, nie można, ja do niego personalnie nic nie mam, no to jakby nie można mieć pretensji, no ale on stwierdził, że on nam ten lokal wynajmuje, ale go ma w kredycie. No więc w momencie, kiedy on by nam nawet zrezygnował z tego czynszu, to on by musiał spłacać sobie ten kredyt. I tu znowu wyszło, jak nasze państwo beznadziejnie było przygotowane do pandemii, chociaż mogło się przygotować, no bo wystarczyło uchwalić ustawę o zatrzymaniu opłat okresowych. Wszystkim, to znaczy najemcom, kredytobiorcom, ludziom, którzy gdzieś mieszkają, że po prostu nie musimy spłacać kosztów tych, co mamy co miesiąc. No bo jeśli Ty dostaniesz ulgę, no to on, mając kredyt, też przecież... I wtedy on by mi też darował, bo on by nie musiał spłacać kredytu. Bank, co prawda bank by nie dostał od razu tych pieniędzy, ale tu uwaga, wskutek pandemii banki zaczęły realizować wcześniej wystawione gwarancje. Bo jeżeli najemca miał zagwarantowany czynsz poprzez gwarancję bankową i nie płacił tego czynszu, to wynajmujący zwracał się do banku o wypłatę z gwarancji. A z kolei najemca zrujnowany w fazie bankructwa nie był już w stanie tej gwarancji spłacić, czyli koniec końców bank stracił te pieniądze, chociaż można było tego uniknąć właśnie załatwiając tą sprawę. To załatwione zostało częściowo, bo uchwalono ustawę, że w przypadku najmu w obiektach powyżej 2000 metrów kwadratowych, to tam było, to się nazywało chyba 15 ZT, jakaś tarcza, to nie było w ogóle, myśmy nawet z tego nie korzystali, bo to nie miało żadnego sensu. Niby było zawieszenie czynszu, ale potem trzeba było tam ileś dłużej pełny czynsz płacić i tak nas to nie było stać. No więc to był jeden z powodów, dla których te kilka lokali musieliśmy zlikwidować. Konkretnie to są 3 lokale. Zostało nam 7, z tego 2 nie działają z różnych względów, ale jeszcze teoretycznie można byłoby działanie w nich przywrócić, a funkcjonuje 5. Czyli ja się cieszę, bo działa 5, miało być 30, tak podsumowując, robiąc taki bilans. Mówisz, że mogło być 30 na koniec roku 2020 w grudniu, mamy dzisiaj 5, czyli 1/6 jakby planu, ale rozwinął się dowóz, tak? Czyli rozwinęło się coś, czego w zasadzie nie planowaliście przed tym majem, tak? Mówisz, czy czerwcem? No w ogóleśmy nie myśleli, to nigdy nie myśleliśmy o tym, bośmy tego nie było po prostu. Mieli plan, robimy lokale i mieliśmy takie hasło, żeby michiderka trafiła pod strzechy. No i dobra, no to żeby trafiła pod strzechy, no to tam 200 michiderek trzeba otworzyć. Co ciekawe, myślę, że znalazłbym chętnych do tej inwestycji, bo zgłaszali się ludzie zarówno na franczyzę, jak i na inwestycje na zasadzie, to ja sfinansuję tyle i tyle lokali. Więc myślę, że to było dość realne, że dotrzeć pod strzechy.
i o cateringu nie myśleliśmy, tylko po prostu ta pandemia z jednej strony bardzo nas uderzyła, bo na samej gastronomii straciliśmy 1 000 000, a na całej działalności na ten moment ta strata jest na poziomie 3 milionów złotych. No dla mnie to są gigantyczne pieniądze, to jest generalnie dorobek całego mojego życia. Więc tak jakby resetuje się troszeczkę, ale z drugiej strony otworzyły się możliwości i oczy się też nam otworzyły, że można robić to w zupełnie inny sposób. Bo na przykład rozwinęła się firma specjalistyczna, kurierska, która rozwozi to jedzenie po całej Polsce. My dostarczamy tylko na Górnym Śląsku naszymi autami. W waszej firmie kurierskiej, czy dzięki Wam się rozwinęła? Nie. Dzięki pandemii i temu, że większość czy wielu gastronomów, restauratorów, żeby się ratować, zaczęło uruchamiać, nazwijmy to catering czy dietę pudełkową, to spowodowało rozwój firm logistycznych, w tym tej, z którą my współpracujemy, która po prostu ona fizycznie rozwozi te po tej całej Polsce, tam gdzie ma zasięgi, ona to rozwozi. My tylko po Śląsku rozwozimy nasze torby z jedzeniem, a resztą zajmuje się ta firma logistyczna. To jest ta szansa, że nagle nie trzeba otwierać na przykład w Gdańsku lokalu, żeby mieć w Gdańsku klientów. I mamy tak. Dokładnie. W Warszawie mamy klientów, więc z tego punktu widzenia to jest na pewno jakaś szansa, którą warto wykorzystać. Oczywiście ból jest, no bo myślę, że dla większości ludzi byłaby to przykra sytuacja, kiedy człowiek sobie uświadamia, no straciłem tam pieniądze, to mniejsza z tym, bo pieniądze się odrobi, ale największy problem jest taki, że ja już nie będę 30 lat młodszy. I gdybym tak to miał zważyć, no to ta pandemia zabrała mi 30 lat życia. W ciągu roku. W ciągu roku. Natomiast myślę, że po tych momenty były, przecież ten rok przecież człowiek nie jest z kamienia, były momenty takie, że ponieważ ja to wszystko prowadzę jako spółki ZOO, to mam tak podzielone, wziąć klucz, położyć na stole, pojechać gdzieś w siną dal i powiedzieć... Chciałeś to zostawić? Takie myśli są, dlatego, znaczy one były, teraz już nie, ale te myśli są elementem higieny głowy, bo nie możesz tylko, jak to się mówi, okrzyków wojowników tam haitańskich wznosić, że będzie dobrze, będzie dobrze. To nie na tym polega. Damy radę, kiedy się wszystko wali, nie? Tak. Nie, to nie na tym polega. Nie możemy mówić, że topimy się, jak fajnie się topimy, bo woda jest ciepła. Nie, musimy zrobić coś, co da nam możliwość jeszcze zadziałania, zanim jeszcze mamy tą zdolność. Mamy jeszcze czy finanse, czy to powietrze, ale to czyści głowę. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, kiedy jest już tak beznadziejnie, kiedy mówisz, kurde, właściwie po co to robić? To w tym momencie zaczynają się inne jakby te klapki w mózgu tam ustawiać i w inny sposób. Co jest takim Twoim dlaczego teraz? No ja uważam, że zawsze jest szansa, że człowiek jest zapatrzony w to, co robi i nagle opatrzność go stuka, mówi, ty chłopie, ty nie patrz tam, obróć się tu. I dzięki temu dostrzega się rzeczy, które się wcześniej nie widziało. Ale ich by się nie zobaczyło z kolei, gdyby się nie zdarzyła taka sytuacja, która to wymusza. Czyli można powiedzieć w ten sposób, pandemia, wolałbym, żeby jej nie było. Ale z drugiej strony jestem przekonany, że dzięki tej pandemii zupełnie inaczej zrobimy to, co chcieliśmy zrobić i liczę, że na koniec, nie wiem, powiedzmy najbliższych 5 lat, bo to trzeba tak patrzeć, będę mówił, dobra, pandemia nam się przydała. Tym bardziej, że ja to też powtarzam, ilekroć, to jest taki chyba trzeci kryzys mój, ilekroć w moim życiu, czy w życiu tego biznesu, co prowadzę, trafia się coś przykrego, tak, że już za chwilę będzie koniec, to pojawiają się ludzie, którym można powiedzieć, zawsze coś zawdzięczam, że nie mam takiego poczucia osamotnienia wtedy, że nagle osoby, z którymi rozmawiam, jak jest dobrze, część odpadnie, bo jest źle, ale część tych osób pokazuje, że może to nie są przyjaciele w takim rozumieniu, że się kumplujemy czy coś, ale że oni mają zasady, wyznają podobne zasady, że na przykład dane słowo, że trzymamy się pewnej logiki. No i w takich trudnych sytuacjach się okazuje, no tak, no fajnie, że pandemia minus 3 miliony, minus 30 lat, ale też poznałem ludzi, których by na pewno nie poznał, gdyby nie ta pandemia. I wolę, dobra, mam nową kartę, nowe coś, niż tkwić w ciągłym rozpaczaniu, że o Jezu, co to by było? No by było. No. Myślę, że ważne rzeczy, Marcin, mówisz, bo wielu, myślę, przedsiębiorców nas ogląda, wielu również takich, którzy są w takiej lub nawet trudniejszej sytuacji. Myślę, że część nawet już nie ma firmy, bo zamknęła, bo zbankrutowała.
bo w wielu sytuacjach po prostu nie było sensu tego ciągnąć i płacić czegoś, co nie dawało. Znam co najmniej kilku osób z mojego miasta, którzy po prostu nie pracują od roku, bo nie mogą, nie zarabiają, nie mają możliwości. Część się przebranżowiła, a część nie potrafi, bo nie wszyscy mają takie możliwości, że są tak elastyczni jak Ty, bo słuchając się już przez ten czas widzę, że masz taki elastyczny umysł. I zapytam o kolejną rzecz, która myślę, że jest istotna, bo mówiłeś, że te finanse, trudno. Raz zarabiamy, raz tracimy. Straciliśmy, mamy białą kartę, zarabiamy. Ale drugą rzeczą, bym powiedział wartością, są pracownicy, których tutaj mieliśmy, którzy nas tutaj przywitali. I mam takie wrażenie, nie wiem, ale mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że Ty tutaj nie jesteś szefem, tylko takim po prostu partnerem do tej firmy. Że to są... Tak się staram. Że tak chyba, to jest taka rodzinna firma, takie miałem wrażenie przechodząc przez te korytarze. To trzeba też powiedzieć, że nasz zespół składa się ze współpracowników. Każdy tutaj z nami współpracuje dobrowolnie. Co ciekawe, przez te, powiedzmy, jak tą firmę mam zarejestrowaną, te 20 parę lat, może 2 osoby same zrezygnowały ze współpracy. A ilu masz pracowników? Technicznie ja nie mam pracowników. Ale ile osób pracuje przy tym? Osób z nami pracuje kilkanaście. Oni mają swoją działalność gospodarczą, normalnie pełną elastyczność. Rozliczamy się z zadań generalnie. I to jest, jakby wydaje mi się, fundament współpracy to jest właśnie chcieć ze sobą współpracować, a nie, że jeden drugiego szachuje. I to jest też taka moja życiowa, nie wiem, powiedzmy frajda, że po prostu było źle, z każdym z tych ludzi rozmawiałem. Mówię, słuchaj, najprawdopodobniej nie będę w stanie tam za jakiś czas regulować, bo nie mam przychodów, nie będę mógł ci zapłacić. Proponuję rozwiązanie. Możemy umowę zakończyć tam ci, powiedzmy, z jakimś tam wypowiedzeniem, albo musiałbyś mi, czy chciałbym, żebyś mi poszedł na rękę, żebyś jakoś zrozumiał tą sytuację, że musimy trochę obniżyć, czy zmienić sposób rozliczania. No i nikt nie zrezygnował. Każdy mógł. Ale to jest rozmowa, to o czym powiedziałeś, że jest rozmowa, bo w dzisiejszych czasach przy wynajmach, przy nawet zwykłym wynajmie mieszkania, gdzie ja również to widzę w swojej firmie, gdzie nawet młodzi ludzie, którzy wynajmują u mnie pokój, warty 700 zł plus media, to oni już dzisiaj nie mają, niektórzy. I mi piszą wprost, że mogą zapłacić 300 zł za ten miesiąc, czy mogą zapłacić, tylko to jest rozmowa, to nie jest uciekanie, że nie zapłacą, czy zapłacą 300 i nie odbierają telefonu, tylko to jest rozmowa. Ja staram się rozumieć, mimo że ja też mam koszty stałe i muszę jakby zapłacić za ich mieszkanie w tym miesiącu, czy w następnym, ale brak rozmowy jest jeszcze gorszy, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałem, staram się, żeby osoby, które, bo przecież nawet jeżeli coś mu się nie podoba i on może to wyrazić, możemy o tym porozmawiać, możemy to próbować w jakiś sposób uelastycznić, zmienić i tak dalej, to człowiek wtedy się po prostu chyba lepiej czuje. Bo nam się wmawia na wielu poziomach medialnych, że trzeba zawierać jakieś skomplikowane umowy, że trzeba opierać się na tym, że nie wiem, państwo zastąpi jedną z tych stron tej umowy, bo będzie, nie wiem, reprezentowało tego kogoś. A to tak naprawdę to jest czysty fiskalizm, bo to chodzi tylko o to, że ja tak uważam przynajmniej, że jeżeli człowiek sobie zdaje sprawę z tego, ile kosztuje, bo to są jego pieniądze. Jeżeli on dostaje swój koszt, swojego stanowiska i on robi z tymi pieniędzmi co chce, on może wszystko wpłacić, nie wiem, do ZUS-u, jak będzie chciał, może to wrzucić do niszczarki, to są jego pieniądze. I wtedy ci ludzie widzą, jak działa to państwo, w jaki sposób funkcjonuje cały ten system i oni nie traktują wtedy zespołu, w którym działają jak wroga. Oni są po prostu zjednoczeni tą samą ideą. Na marginesie płacę ZUS te 30 lat, w zasadzie do lekarza nigdy nie chodziłem, nagle się okazało, że przysługują mi tylko teleporady. No możesz sobie... To zmiana zasad jest, tak, ale płacić muszę dalej. Dokładnie. To nad tym też warto się pochylić. Jak to jest, że jeżeli na przykład są te kasy, masz te kasy automatyczne i zważysz, weźmiesz pomidory malinowe, a skasujesz jako pomidory rzymskie. Malinowe są droższe. No to cię oskarżą, każą ci dopłacać, jeszcze możesz mieć problem. Ale w momencie, kiedy państwo bierze pieniądze na te umowne pomidory malinowe, a daje ci rzymskie, to mówi,
sorry, musisz to zaakceptować. Więc to niestety jest, żyjemy w takim po prostu kraju, w którym taka, jakby powiedzieć, iluzja jest, takie jakieś poczucie, że ktoś za nas coś zrobi, tak? Że wierzymy w coś takiego, że państwo wydrukuje 300 miliardów złotych, powie, że to tarcza i nas tu wszystkich uratuje. A wystarczyło, tak jak powiedziałem wcześniej, zatrzymać koszty stałe, albo, to jeszcze miałem drugą taką inicjatywę, dać przedsiębiorcom, którzy zostali pokrzywdzeni w pandemii, tak zwany kredyt podatkowy. No bo my wszyscy jesteśmy poborcami podatkowymi. Tak. Zabierasz VAT i musisz ten VAT prowadzić do państwa. No to okej, umówmy się, że ustalamy, jaką mam stratę i do wysokości tej straty nie odprowadzam tego VAT-u do państwa. Żadnych większych papierów, żadnych tam PFR-ów, przyznawania, zabierania, wymyślania kolejnych kryteriów, na przykład takich, że jak przez te 30 lat nigdy PKD nie miało znaczenia, tak nagle magiczną różdżką, tak, wiele firm nie dostało przez to, że ma dopisane. Które też w czasie swojego działania wnosiły wszystkie składki, wszystkie podatki, czasami nawet ta składka od firmy jest wyższa, ta ZUS-owska, niż składka od, powiedzmy, czy umowy zlecenia, czy umowy o pracę. Ale wybraliśmy sobie taką metodę pomagania, żeby jeszcze przy okazji komuś zrobić przykrość. No generalnie znowu ciężki temat, bym powiedział długi, bo można by się rozwodzić w kwestii tego, jak pomagać, w jaki sposób rozdzielać pieniądze, czy jednak dawać ludziom pieniądze, czy zostawić im możliwość zarabiania, bo przecież wielu przedsiębiorców świadomych i takich, którzy naprawdę pracują, mówią cały czas: nie dawajcie nam pieniędzy, my nie chcemy stać po tarcze, po jakieś kredyty, tylko my po prostu chcemy mieć możliwość zarabiania pieniędzy. Nie zamykajcie nam biznesów, tylko wprowadźcie jakieś po prostu procedury, które trzeba spełnić, my je spełnimy. I faktycznie widać teraz też już po roku w wielu krajach na przykładach, że zamknięcia, lockdowny, one gospodarcze, one nic nie zmieniają w tym całym jakby procesie. Tu też się nie rozwodźmy. Tak, przykład północnej i południowej Dakoty. Chociażby w Stanach dwóch, więc jakby to widzimy i mnie to zastanawia, dlaczego ci politycy tego nie widzą, choć uważam, że widzą, ale robią to i tak według swoich jakichś tam wytycznych. Dobra, wróćmy do pączków, Marcin, do ciekawszych tematów. Widzę tutaj pączki i to są nietypowe pączki, bo one nie są z pączkarni na rogu, tylko to jest nowy projekt, to co powiedziałem, z Twoim umysłem, który jest właśnie kreatywny i Wy cały czas pracujecie. Nie wiem, czy to Twoja córka również wymyśliła ten... Powiedz coś więcej, bo to nie chodzi o pączki, chodzi o... Pomysł polega na tym, że przez te 5 lat prowadzenia lokali i przez rok prowadzenia cateringu myśmy w różnych konfiguracjach tutaj wymyślili i przetestowali na konsumentów, karmiąc, testujesz, bo coś im smakuje albo im nie smakuje, tak. Ale przetestowane mamy około, myślę, 500 różnych przepisów. Wśród nich są, oczywiście wszystkie są roślinne. My też stosujemy politykę, że one są stosunkowo nisko przetworzone, tam nie dodajemy żadnych ulepszaczy i tak dalej. No i jednym z pomysłów na zmianę formuły działania jest dywersyfikacja działalności o dodanie do tego opcji, że sprzedajemy licencję na ten produkt, powiedzmy w tym przypadku pączki, w ten sposób, że dostarczamy część komponentów do tego przepisu, no i licencjobiorca może sobie według naszej instrukcji te pączki w tym przypadku smażyć, oznacza je, dostaje taki szablonik i to jest akurat takie bardziej humorystyczne, ale może sobie wykorzystać nasze logo, my mu dajemy plakaty, dajemy mu lotki, dajemy mu medialną aktywność, która jest na naszym Facebooku, na Instagramie. Wspieramy, do tego również robimy nadzienia. No i to są pączki właśnie od tego naszego pierwszego licencjobiorcy z Katowic. To jest taka piekarnia wegańska Puchate. Tam zapraszam również, gdyby ktoś chciał spróbować, to w każdy czwartek mają te pączki. To jest jakby kolejna droga, która będzie zarabiać pieniądze przynosić, no bo dzisiaj, w marcu 2021, no dalej jesteśmy w sytuacji, znowu jesteśmy w lockdownie kolejnym. I podobno nie skończy to się w tym roku. Tak, więc ja też uważam, że to się nie skończy w tym roku, że to jest grubszy temat, więc jakby tworzenie kolejnych produktów. Ja też pokażę, bo tutaj Marcin przed chwilką pokazałeś kolejne produkty, które Twoja córka między innymi wymyśla. Powiedz coś więcej, tu mamy w ogóle burger wegański, tak? Jesteśmy na finiszu już przygotowań do sprzedaży w sklepach.
naszych produktów, dokładnie takich samych, jak były wcześniej w lokalach. Czyli to, co zjedliśmy, to, co znamy, Tak. jak ktoś już kiedykolwiek zjadł Tak. w Widerce, to wie, Tak. że może sobie to samemu Tak. kupić. Ja to nazywam rzemieślnicza produkcja, ponieważ to w zasadzie jest robione ręcznie. To są buły. A to są bułki, tak. I to też jest ciekawostka, bułki nadają się nie tylko do burgeru, my to nazywamy burger bułka, ale do humusu się nadają, to ma takie wiele zastosowań. No i oczywiście ten kotlet pasuje do tej bułki, więc też będzie można kupić to w komplecie. Mamy też humus w ofercie i kilka sosów. Przygotowujemy kolejne. Tu mogę zdradzić, że jednym z następnych, czy niedługo będą to rolady wegańskie. O proszę. No myślę, że wielu, ja kiedyś pasztet zjadłem, zresztą u Kacpra, którego poznałeś, będąc w wywiadzie w Bentleyu. Żona Kacpra zrobiła kiedyś taki pasztet i jak dobrze pamiętam, taki bigos, że ja byłem przekonany, że jemy mięsne rzeczy, a oni już od kilku lat są weganami, także to smakuje naprawdę. Ja również byłem taki sceptyczny, ale pierwszy raz jak zjadłem burgera od Was, to byłem przekonany, że jest tam mięso. Więc akurat smak jest dla mnie ważny. Tylko dobrze świadczy o naszym o tym, staraniu, jak to jest zrobione. Myślę, że tak. tutaj bym dzisiaj nie siedział z Tobą, bym nie przyjechał, jeśli byście sprzedawali jakieś niedobre jedzenie, ale jestem ciekawy, bo też tak jak mówię, od miesiąca testuję brak mięsa w mojej diecie i żyję, mam się dobrze, więc myślę, że w tym kierunku będę szedł. Marcin, powiedz mi, już mając na stole te Wasze produkty, czyli jakby patrząc w przyszłość, no bo wiadomo, coś Wam zakazano, zrobiliście dowóz, teraz znowu mamy lockdown niestety ogłoszony i restauracje znowu będą zamknięte Wasze, czy jak to będzie wyglądać, nie wiesz? Jeszcze nie wiemy, jakie będzie rozporządzenie. No. Na razie te restauracje działają na zasadzie wynos i dostawa. Okay. I ta działalność starcza na koszty tej obsługi właściwie. No nie chcemy wszystkiego zamykać. Też była taka zresztą rozmowa z ekipą. No mamy ludzi, którzy po prostu są z nami zżyć i chcą to robić. Nie każdy wytrzymał, bo to nawet nie chodzi o finanse, tylko ta niepewność powoduje też rozpad zespołu. I to jest coś, na co bym trochę ponarzekał, w sensie takim, że to jest skutek uboczny. Że taki brak planowania, możliwości. Ile można być w tym zawieszeniu, że to może za tydzień, może za 2, To są najdłuższe 2 tygodnie, nie? Tak, nie chcę znaczy w ogóle wydaje mi się, że wątki polityczne to ja bym w ogóle nie chciał poruszać, bo to jest coś, co zabiera tą energię. Po co było, stało się, teraz trzeba z tego próbować wyjść. Jak z tego wyjść? Ja myślę, że jesteśmy najbardziej kreatywnym narodem na świecie, mam wrażenie, bo naprawdę przeżyliśmy dużo i to, co mówisz, właśnie 30 lat dopiero wolnej możliwości prorodzenia firmy, to jest przecież nic. Często się mówi, że ktoś komuś przekazał majątek, ale w Polsce ludzie nie mieli tych majątków, bo nie było kiedy ich się dorobić. Więc zapytam Ciebie, Marcin, jeszcze tak zmierzając do końca powolutku, moglibyśmy, mam wrażenie, tutaj ze 3-4 godziny rozmawiać, bo... No, ja jestem straszna gaduła, także... Ja dzisiaj chyba najmniej w historii rozmawiałem, ale dobrze, bo miałeś sporo rzeczy do powiedzenia. Powiedz mi, Marcin, co Ci sprawia szczęście? Wiesz co, ja właściwie jestem szczęśliwy. Po prostu robię to, co uważam za słuszne. Tak jak powiedziałem wcześniej, jakoś tak się w życiu mi układa, że zawsze kogoś fajnego spotkam w jakimś momencie i to, że mogę kreować, to że no ja sam tego oczywiście nie robię, ale to poczucie, że robię coś, czego wcześniej nie było. Tak, to jest to powiem Ci, mimo pandemii, mimo tych tam chwilowych dołów i tak dalej, ja uważam, że jestem szczęśliwy. Że nie mam jakby takiego, że poszukuję czegoś, że musi się coś wydarzyć wielkiego. Fajna jest ekipa, fajna rodzina, robimy coś, co w taki czy w inny sposób przyczynia się pozytywnie do tego świata. No oczywiście na małą skalę, nie? Ale od czegoś trzeba zacząć, więc może takie drugie pytanie, ale trochę związane właśnie z tym, co robicie, no bo mówisz, że sprawia Ci to szczęście, masz fajną ekipę w pracy, to jest taka drużyna, bym powiedział, no bo na boisku też trzeba mieć ekipę. Ekipa jest moim zdaniem mega. Nie ma słowa, jak określić, jak fajną mam ekipę. To jest ważne, a w dzisiejszych czasach też jest ciężko, wiemy, mam kamerzystę z tyłu, który też zatrudnia pracowników i wie, że to jest niełatwe dzisiaj znaleźć pracowników dobrych, którzy chcą pracować i nie udawać. Ja również to wiem, więc myślę, że masz ekipę. Taki Lewandowski, przecież on sam nie wygra meczu, on strzela bramki, ale on musi mieć całą ekipę, więc Ty swoimi pomysłami... Mi się wydaje, że kluczem też jest to słowo. Moim zdaniem należy szukać współpracowników. Partnerów, ludzi, którzy wyznają tą samą, może nie całościowo filozofię, bo ludzie jednak muszą zarobić, to się nie da za darmo, wiadomo, ale którzy
to, co robią, daje im frajdę. Ale czują ten biznes. To I wtedy naprawdę to się układa, rozumiemy się, nie ma, tak jak powiedziałem, no, wszyscy mogli odejść, do nikogo nie miałbym pretensji. To był trudny czas, te pół roku temu. Myślę, że dla ludzi cały czas jest. No, to, że niektórzy nie dali rady, bo po prostu psychika, tak jak powiedziałem tutaj w pewnym momencie, to już nawet nie chodzi o te pieniądze, bo im też ktoś tam gdzieś poszedł na rękę, tylko to życie w tej ciągłej niepewności. Tak. To jest niszczenie ludzkiej psychiki. No a tak jak powiedziałem, no nie chodzi o to, żeby teraz narzekać, tylko jak już zapytałeś, jak ten wątek jakby się tu pojawił, to będzie coś, z czego będziemy bardzo długo wychodzić. Że ta niepewność tego, że nie wiem, nie wiadomo co będzie za 2 tygodnie. Pytasz mnie, co zrobimy od piątku, zdaje się ma być lockdown. Dzisiaj jest tak, od soboty. Czwartek czy od soboty, nie ma żadnego rozporządzenia. Za 2 dni, tak. Nic nie wiesz, co zrobić. W tą stronę jest jeszcze stosunkowo prosto. Zamkniemy. Ale jak otwierają i mówię, jutro otwierajcie, to już nie jest takie proste. I te wszystkie takie działania mają destruktywny wpływ na po prostu psychikę człowieka. Po prostu. I ci ludzie, ja ich rozumiem. Po co mają, mimo że są zaangażowani i walczyli, w pewnym momencie odpadają. Wolą iść do korporacji, bo korporacja zapewnia złudne wszakże, ale jednak poczucie pewnego rodzaju stabilizacji, bo tam człowiek ma myśli, ojejku, to, że można w każdej chwili jednak zaprzestać tej pracy, tam to o tym przecież nie mówią. No i to tak potem wychodzi, że no lepiej jest człowiekowi tam, gdzie nie ma tego poczucia zawieszenia. No, ja akurat uważam, że to jest w pełni zrozumiałe i do nikogo pretensji nie mam. No bo dlaczego miałbym mieć? No tak, to trzeba zostawić, na to wpływu nie mamy, więc Marcin, ostatnie pytanie, już nie związane z biznesem, takie myślę, że prywatne. Co robi Marcin, właściciel Michiderki, jak gasną światła? Czyli jak wychodzi z firmy, zamyka wszystko i ma dla siebie czas. Mówiąc o samym sobie, tak. To mam 2 czy 3 takie, powiedzmy, rozrywki. Jedną z nich to są flipery, które tutaj na wejściu widziałeś. To mam taki klub fliperowy i sobie gram na fliperach, robimy konkursy, turnieje. To jest ciekawa rozrywka, to jest takie, wiele się można o sobie dowiedzieć. Później, może nie nałogowo, ale dużo rozwiązuję różnych krzyżówek. Ostatnio rozwiązuje zadania szachowe. Więc to są takie rzeczy z takich bezpośrednich, własnych rozrywek, natomiast ja lubię spędzać czas z rodziną generalnie. Niekoniecznie musimy gadać, bo ja jestem tak gadują, to ich zagaduję, ale sobie na przykład siedzimy, oglądamy razem jakiś film, czy z małżonką, jak były dobre czasy, że można było podróżować, to na weekendy wyjeżdżaliśmy na jakieś krótkie, jak to się mówi, wypady. Ostatnio na przykład przed pandemią byliśmy na Malcie, wtedy spacerujemy, robimy tam po 20 000 kroków dziennie. No takie fajne. Natomiast muszę też przyznać szczerze, że największą frajdę daje mi rozwijanie tej działalności, że to właśnie poczucie tego, że kolega Grzegorz zauważa i mówi: Marcin, robisz coś fajnego. To jest łechcące, to po prostu tak jest. Człowiek lubi, jak go ktoś dostrzega. Potrzebujemy tego, tak. To też jest ważne. To jest mega miłe i ja uważam się w ogóle za szczęściarza, za osobę, która nie ma na co narzekać, więc tak to widzę, że jak tu światła gaszą się, to ja i tak jestem raz, że w pracy, bo ja cały czas myślę o tej firmie, 2, że nie mam takiego poczucia takiej gonitwy, jakby nie wiem jak to nawet określić, bo trochę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, ale ja nie poszukuję szczęścia, no bo ja już mam, ja już jestem szczęśliwy, robię to, co lubię i czy to będzie dzisiaj, no okej, mam nadzieję, że to jest projekt, który będzie już cały czas z nami, ten projekt Michiderka, ale przecież robiłem różne rzeczy. Tak, no historia na początku pokazała, że wiele tego było. I nawet te szyby w tej renomie dzisiejszej umyte też sprawiały mi frajdę, jak jechałem autobusem, te czyste szyby. Możesz sobie wspominać, że to tam kiedyś to... Tego nam nikt nie zabierze. Myślę, że fajnie, że tak podsumowałeś, że to ta droga jest szczęściem, a nie ten cel gdzieś tam daleko, bo wielu ludzi tak ma, że się cieszyć chce dopiero w przyszłości, albo na emeryturze dopiero żyć, albo kiedyś w przyszłości dopiero coś mieć i z tego mieć radość, a myślę, że zawsze, nie tylko w dzisiejszych czasach, które są tak niepewne, warto pamiętać o tym, że każdy dzień jest fajny, bo nie wiemy, czy jutrzejszy będzie. Jest taki, jak koło Chrzanowa, jak się jedzie drogą, jest taki kościół. To nawet nie chodzi o to, jaki konkretny. Na tym kościele jest zegar, który stoi.
i tam jest napisane, pamiętaj, 1 z tych godzin będzie Twoją ostatnią. I to jest też takie przesłanie, gdzie ja to zawsze, dawno tamtędy jechałem, zawsze to pamiętam, że co ja będę się tam angażował, że co tam za 20 lat. To ja tylko mam takie tam, za ileś lat mi się kończy leasing, o to tak, ale tak to, tak dalekosiężnie, to raczej na zasadzie kreujmy, robimy, działamy, ale żeby aż tak planować, to chyba nie. To... Super, zatem podsumowując naszą rozmowę, myślę, że możemy ją tak podsumować, że kryzysy były, są i będą, że one mogą być albo szansą, albo zagrożeniem. Po Twojej firmie i po Tobie widzę, że jednak mimo strat finansowych zostały zasoby ludzkie bardzo ważne dla Ciebie i to jest dla Ciebie szansa, bo powstały nowe produkty, powstała nowa droga, której wcześniej nie było, że warto cieszyć się dzisiaj, a nie czekać na coś, że te szczęście jest dzisiaj i ta droga jest szczęściem. Także życzę Wam chociaż, żebyście znaleźli chociaż w tych słowach Marcina doświadczonego przedsiębiorcy, chociaż coś dla siebie. Myślę, że to była długa, ale wartościowa rozmowa. Marcin, Tobie życzę wszystkiego dobrego przede wszystkim, spokoju, Dziękuję. dobrych ludzi wokół, mniej niepewności, bo to jest, myślę, dzisiaj taka waluta, której nam brakuje, tej pewności, żebyśmy mieli więcej w najbliższych miesiącach. No i życzę, żebyśmy się spotkali i może zostanę Waszym klientem, bo wygląda to bardzo dobrze. Zapraszam. Także my idziemy jeść pączki i napić się tej herbatki. Dziękuję, Marcin, za rozmowę. Ja jeszcze sobie pozwoliłem przygotować, ponieważ ode mnie nikt nie wychodzi głodny, O kurczę. tutaj chciałem Ci podarować taką naszą torbę z jedzeniem. Mam nadzieję, że Ci będzie smakowała i że zachęci Cię do tego, żeby częściej korzystać z kuchni roślinnej przede wszystkim. A Bardzo jak dziękuję. będziesz chciał u nas zamawiać, to będzie mi niezmiernie miło. Bardzo dziękuję. Wygląda genialnie. Kiedyś byłem klientem właśnie takiej firmy cateringowej, więc to były podobne rzeczy, ale były takie, bym powiedział, normalne, więc bardzo chętnie przetestuję jedzenie od Was. Także jeszcze raz, Marcin, dziękuję i wszystkiego bardzo. dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć.